Słowo Polka pisane przez Zero nie zostało młodzieżowym słowem roku. Paulina mówiąc inaczej skomentowała to tak. To słowo zostało też określone jako pomysł nieśmieszny i niepotrzebny. Nie wygrało, bo nie spełniło warunków określonych w regulaminie. Przeraża mnie to, że Polka miała najwięcej zgłoszeń. Myślę, że zgłaszali ją Wykopowicze, bo właśnie oni używają tego określenia. W ogóle zauważyłam, że na Wykopie kobiety nie są cenione, szanowane, ani nawet lubiane. Może to wynikać z tego, że znajdziemy tam sporo, i tu kolejne słowo, które moim zdaniem powinno się znaleźć w zestawieniu, inceli. To jest dość skomplikowana sprawa, ale też bardzo ciekawa. Na przykład dowiedziałam się, że istnieją mężczyźni żyjący w mimowolnym celibacie, którzy nie darzą kobiet nienawiścią. Oni na przykład tworzą grupy na Facebooku, na których się wspierają i tam nie znajdziemy nienawistnych wpisów. Raczej atmosfera jest zupełnie inna. Ale trzeba dodać, że są incele, którzy kobiet nienawidzą. Oczywiście kobiety, podobnie jak mężczyźni, bo tutaj płeć nie ma znaczenia, bywają różne i czasem zasługują na krytykę, ale krytyka to jedno, a nienawiść to drugie. No, mam nadzieję, że Polka nie zyska popularności i po prostu moda na to określenie przeminie. Pojawiła się masa krytycznych komentarzy. I to dzięki nim poznałam jego. Witajcie kochani, dzisiaj zostałem niejako wywołany do tablicy. Zmiażdżył mnie głaz prawdy, przeciął miecz sprawiedliwości. Poznałam światłość, perłę, która nocnym uderzeniem ukazała mi drogę i to, co powinno być promowane na YouTubie. Gdy dowiedziałam się, że ten kanał satyryczny walczy z rakami, Żeby wyjaśnić tutaj kolejnego raka. od razu poznałam, że mam do czynienia z najwyższej klasy humorem. Nie jest zbiegiem okoliczności, że ta pani z takimi poglądami jest lansowana na YouTubie w polecanych, tak samo jak inne raki, które mam tutaj do usmażenia dla Was. To już są obrzydliwe raki. Patrząc na minę tej pani, zobaczmy, co pani, nazwijmy ją P od Polki, ma nam do powiedzenia. Za chwilę będę próbowała to rozstrzygnąć. Także zapraszam. Widzę już tą minę kota strającego na puszce. Oto słowa, których nie powstydziłby się Albert Einstein połączony z Adamem Mickiewiczem, kolczykami Potara z Dragon Balla. Widzę już tą minę kota strającego na puszce. To genialna metafora, ukazująca drugie dno puszki, zwanej życiem. Ale to nie jedyne bomby atomowe bezlitosnej logiki. A może też iść kupa do majtek. Czysta masakracja. Musimy smażyć te cholerne raki. Więc zacznijmy od pani z kanału Mówiąc Inaczej. Z tego co widzę wcześniej, teraz nie rozumie podstawowych pojęć. Nie potrafię zrozumieć ewolucji języka. Brakuje nam słowa, które opisze zachowania na przykład odrealnionych, hipergamicznych dziewczyn. Środowisko inceli za swój mimowolny celibat obwinia społeczeństwo, które ich zdaniem promuje hipergamię, czyli wybieranie przez kobiety mężczyzn wyłącznie bardzo atrakcyjnych fizycznie lub o wysokiej pozycji społecznej. I na takie słowo pojawiło się Polka, właśnie przepisane przez Zero. Bardzo się cieszę, że ewoluowało do takiego statusu rozpoznawalnego już w całej Polsce. Ale przejdź wreszcie do rzeczy, kobieto, bo zaczynam się nudzić. On to potrafi, bezbłędnie i bez przedłużania wyrazić swoje zdanie. Te wszystkie raki łączy wspólny mianownik. Zepsucie i sianie nowoczesnej, zdegenerowanej propagandy, zniszczenia społeczeństwa. Jeżeli nie przekonałam Was jeszcze, że macie do czynienia z zegarmistrzem mądrości purpurowym, to przedstawiam Wam jego technikę znaną z uczciwości, czyli atakowanie chochoła. wymyśl sobie łatwe do obalenia argumenty i przypisz je komuś fałszywie. Ale dziś moim zdaniem to powiedzenie jest bardzo rozszerzane i to powoduje, że dzieciom po prostu głos się odbiera. Decyduje się za nie, ogranicza im się w ten sposób wolność. A powinno się dzieciom dać decydować o losach kraju, o swojej płci. No bo dziecko mające głos to dziecko chcące zmienić płeć. O to chodziło.
o swojej seksualności, a najlepiej niech mi dzieci powiedzą, z jakim krajem powinniśmy teraz współpracować, bo pewnie będzie to kraj, który wypuszcza najlepsze bajki, albo ma najśmieszniejszego teletubisia. To, co jest, słuchanie ze zrozumieniem. Słowa znaczą to, co ja chcę, co mi akurat pasuje. Tak to działa. Rzeczywiście jest tak, że kiedy dorośli rozmawiają o poważnych sprawach, no to dzieciom brakuje wiedzy, doświadczenia, kompetencji, żeby mogły aktywnie brać udział w takiej rozmowie. Albo może takie Grety, jak te Greta Kreta, może te wszystkie Grety ekologiczne sobie pozatrudniajmy, takie małolaty. Wciśnijmy tu jeszcze Gretę. No bo wiecie, korelacja, zależność, hemoglobina. Taka sytuacja. Smażenie będzie tak gorące, że tłuszcz, muszę założyć maskę spawacza do tego smażenia tego raczyska, powiem wam, bo tłuszcz będzie pizgał po ścianach jak szalony. Jak niezrozumiała jest ta kobieta, ona coś gada, to są, wiecie co, takie banialuki wyssane z palca. Laska kompletnie nie kumaczaczy i wytwarza sobie jakieś tam swoje opinie, to co ona może myśleć w głowie. Tak jak ja siedział zamknięty w piwnicy, oderwany od świata, i w swoim małym bąblu i tworzył historie, które nie mają w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. Mało? To patrzcie. Także nauka jest po jego stronie. Takie kształtują w naszej naturze się prawa, że jako naczelne, jako naczelni i też jako homo sapiens, że potrzebujemy takiej samej też siły i bata nad sobą czasami, żeby wyszkolić projekcję domorosłej psycholog, która twierdzi, że dzieciom powinno dać się robić wszystko, tak? Z tego to wynika. Udawanie psychologa? Na szczęście mój mistrz nie zniżyłby się do tego poziomu. Ojejku, i ta condensation, czy i to spojrzenie patronizujące, takie powinno by się nazwać matronizujące tak naprawdę, czyli takie spojrzenie z góry na ciebie. Popatrzcie, to jeszcze raz przyjrzyjmy się tutaj temu kiwnięciu głową. Ojejku. I to spojrzenie. Czyż to spojrzenie nie przywodzi wam na myśl wszystkich najgorszych sytuacji, kiedy pani kasjerka informuje was, że skończył się papier do dupy, a bardzo go pilnie potrzebujecie? To teraz kolejne powiedzenie, czyli winny się tłumaczy. Moim zdaniem ono zamyka jakąkolwiek dyskusję. O Jezus, te przemyślenia i te spojrzenie znowu. Patrzcie, filozof, kurwa, nowożytny Platonka, kobietolożka. Zaraz, chwileczkę. I pamiętajcie, to tylko satyra. Jeżeli śmiesz to skrytykować, to nie rozumiesz humoru. Jesteś idiotą. Mogę robić szkodliwe rzeczy pod płaszczykiem komedii, bo tak funkcjonuje wszechświat. Dziękuję za uwagę. Pora umierać.